Witajcie na Maderze, wyspie wiecznej wiosny, pełnej zapierających dech widoków i niezwykłych przygód. Ja jestem Dev Dave i w tym filmie pokażę Ci 10 najciekawszych miejsc i atrakcji, które po prostu musisz zobaczyć podczas wizyty na tej portugalskiej wyspie. Na naszej liście znajdą się zarówno popularne atrakcje, jak i nieoczywiste perełki, o których nie przeczytasz w przewodniku. Od spektakularnych klifów po mistyczne lasy. Przygotuj się na podróż pełną różnorodnych wrażeń. Nie zapomnij zostawić suba i łapkę w górę, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Zaczynamy! Cabo Girao to wysoki nadmorski klif na południowym wybrzeżu Madery, który oferuje jeden z najbardziej widowiskowych punktów widokowych w Europie. Ten stromy, urwiskowy brzeg wznosi się na wysokości około 580 metrów nad poziomem morza, co czyni go jednym z najwyższych klifów kontynentu. Na szczycie klifu zbudowano szklany taras widokowy Skywalk, który pozwala dosłownie spojrzeć w przepaść. Jest to najwyżej położony szklany podest w Europie, otwarty w 2012 roku. Wejście na przezroczystą podłogę wymaga odwagi, ale nagrodą jest niezapomniany widok prosto w dół na Atlantyk. No mega fajnie, robi kurcze wrażenie, totalnie jest wysoko, no. Tu jak się patrzy właśnie na te fale tam, to jest elegancko. Wejście na platformę jest biletowane. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 2 euro, a dla dzieci poniżej 12 roku życia wejście jest darmowe. Przy wejściu do platformy znajdują się sklepy z pamiątkami oraz kawiarnia i restauracja. Teraz przenosimy się na północno-zachodni kraniec wyspy, do urokliwego miasteczka Porto Moniz. Słynie ono z naturalnych basenów utworzonych przez zastygłą lawę tuż nad brzegiem oceanu. Wyobraź sobie skalne niecki wypełnione krystalicznie czystą wodą morską. To właśnie Piscinas Naturais do Porto Moniz. Jedne z najlepszych naturalnych basenów w całej Portugalii. Woda w nich jest spokojniejsza niż w otwartym oceanie, bo od fal oddzielają ją czarne, bazaltowe skały. Można tu pływać bez obaw, nawet przy dość wzburzonym Atlantyku, obserwując jednocześnie jak kilka metrów dalej fale efektownie rozbijają się o skalne ściany. Emocje, wrażenia, które te fale tutaj, ta siła, Podziwiamy żywioł po prostu. żywioł jest konkretny, no. Ogólnie też ja się dziwię, bo nie wieje tak, nie ma wiatru. Nawet tu w miejscu, gdzie stoimy, mógłbym powiedzieć, że wiatr jest zerowy, a mimo to wszystko te fale są totalnie olbrzymie. Ja, patrz, co się tam dzieje? To żywioł. Kolejne miejsce to prawdziwa perełka. Ponta do Sol to malownicze miasteczko na południowo-zachodnim wybrzeżu, którego nazwa oznacza przylądek słońca. Nie bez powodu. Miejsce to cieszy się największą liczbą godzin słonecznych w roku na Maderze, więc jeśli szukasz słońca, tutaj na pewno je znajdziesz. Miasteczko urzeka spokojem i autentycznością. Kolorowe, tradycyjne domy skupione wokół małego rynku, stary kamienny most łączący brzegi i niewielka plaża u stóp klifów sprawiają, że Ponta do Sol wygląda jak z pocztówki. To idealne miejsce na leniwe popołudnie, kąpiel w oceanie lub kawę w lokalnej kawiarni z widokiem na Atlantyk. Okolice miasteczka, zwłaszcza pobliskie wzgórza i klify, stanowią świetne miejsce startu dla paralotniarzy. Możesz zatem przeżyć niezapomniany lot w tandemie z instruktorem, szybując wysoko nad wybrzeżem. Start odbywa się zwykle z klifu w sąsiedztwie Ponta do Sol lub z gór w miejscowości Madalena do Mar. Widoki z lotu ptaka są spektakularne.
Pod stopami błękit oceanu, zielone tarasy bananowców i czerwone dachy domów Ponta do Sol, a na horyzoncie bezkres Atlantyku. Taki lot to nie tylko dreszcz emocji, ale też okazja, by spojrzeć na Maderę z zupełnie innej perspektywy. Niesamowite przeżycie. Wow. Koniecznie zostawcie suba, koniecznie zostawcie łapkę w górę. The bird. You can pass all day. Przenieśmy się teraz do innego świata, do lasu Fanal, ukrytego wysoko w górach na północno-zachodniej części wyspy. To część prastarego lasu wawrzynowego Laurisilva, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdziesz tu kilkusetletnie drzewa o poskręcanych konarach, pokryte mchami i porostami. Często miejsce to spowite jest gęstą mgłą, co tworzy atmosferę rodem z baśni lub legend. Niektórzy nazywają Fanal lasem wiecznej mgły. Gdy wjeżdżasz na płaskowyż Paul Dasera i zjeżdżasz w kierunku Fanal, nagle krajobraz zmienia się z otwartej przestrzeni w tajemniczy gaj pełen mglistych cieni drzew. Totalnie warto tutaj przyjechać. I uważam w sumie, że jak przyjedziecie tu, a nie będzie mgły, to przyjedźcie tutaj jeszcze raz. Być może wystarczy chwilę dłużej poczekać, żeby ta mgła się tutaj pojawiła. Mega. Teraz atrakcje w stolicy wyspy, Funchal, a konkretnie wzgórze Monte górujące nad miastem. To miejsce oferuje dwie zupełnie różne atrakcje, które razem tworzą niezapomniane przeżycie. Najpierw wjazd kolejką linową na szczyt Monte, a potem słynny zjazd wiklinowymi saniami w dół ulic. W samym centrum Funchal, niedaleko nadmorskiej promenady, znajduje się dolna stacja kolejki gondolowej. Wsiadasz do przeszklonej gondoli i rozpoczynasz 15-minutowy przejazd ponad dachami miasta. Wagonik sunie cicho po linie, wznosząc się coraz wyżej. Pod tobą rozpościera się barwna mozaika budynków Funchal. Bilet w dwie strony kolejką na Monte kosztuje 20 euro. Jednak ja polecam tobie kupić bilet w jedną stronę za 14 euro, a zejść z Monte trochę w inny sposób. U stóp schodów kościoła Monte zobaczysz panów ubranych na biało w słomkowych kapeluszach. To słynni carreiros, którzy sterują wiklinowymi saniami. Ta atrakcja to absolutny unikat Madery. Wsiadasz do wiklinowego kosza osadzonego na drewnianych płozach. Sanie mieszczą 2-3 osoby. 2 carreiros staje z tyłu i ruszacie. Sanie pędzą w dół wąską asfaltową uliczką, wykorzystując grawitację i siłę odpychania przez woźniców. Emocje gwarantowane. Trasa ma około 2 km długości i zjazd trwa jakieś 5-10 minut, w trakcie których osiągacie prędkość nawet do 40 km na godzinę. Zakręty pokonywane są z gracją. Woźnice balansują i hamują specjalnymi gumowymi podeszwami butów, aby bezpiecznie ślizgać się po jezdni. Za 2 osoby zapłaciliśmy około 30 euro. Trasa nie prowadzi aż do samego wybrzeża Funchal, kończy się gdzieś w połowie drogi. Następnie, aby dojść na plażę, potrzebujesz około 30 minut pieszo. No, prędkość powiem, że jest zawrotna. Myślę, że mamy spokojnie z jakieś 50 na godzinę. Panowie tutaj dają radę tymi saniami. Przed nami autobus, także mamy nadzieję, że... O, tutaj pan zatrzymuje ruch. Zatrzymuje ruch, żebyśmy bezpiecznie mogli przejechać. Hola! Panowie doświadczeni tutaj bardzo są. Zostańmy jeszcze w Funchal na Monte, ponieważ kolejne miejsce to ogród botaniczny. Położony na zboczu wzgórza ponad Funchal 8-hektarowy ogród, otwarty w 1960 roku, zachwyca kolekcją tysięcy gatunków roślin z całego świata. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Od kwitnących storczyków, przez kaktusy i sukulenty z pustyń, po endemiczną florę Madery,
Wszystko to rozmieszczone w tematycznych sekcjach wśród krętych alejek i altanek. Co więcej, ogród oferuje fantastyczny widok na miasto i ocean, szczególnie z górnych tarasów. Na terenie jest też kawiarnia, gdzie odpoczniesz przy kawie wśród zieleni. No i rzeczywiście fajnie to wygląda. Nie ma tutaj, nie czuję się czegoś takiego, że coś tu jest na siłę wrzucone, że coś do czegoś nie pasuje, tylko rzeczywiście stworzy jakąś fajną spójność, bardzo przyjemnie się tu chodzi. Nie jest to też taki teren, że faktycznie cały czas gdzieś tam wchodzimy w górę, w dół. Jest oczywiście dużo schodów, ale tak się tego nie odczuwa, że jest to jakieś męczące, nużące, tylko faktycznie z każdym krokiem coś nowego, fajnego, interesującego. No i jeszcze można zrobić sobie przystanki, czy to na takiego ananaska i pina coladę, czy na ponsze, więc zdecydowanie warto. Polecam przyjść. Czas wznieść się ponad chmury, dosłownie. Pico do Arriero, 1800 metrów nad poziomem morza. To trzeci najwyższy szczyt Madery i jeden z najłatwiej dostępnych, bo można niemal pod sam wierzchołek dojechać samochodem. Kręta droga wiedzie na wysokość, na której często kończy się zasięg chmur. Zdarza się, że wjeżdżasz z pochmurnego Funchal, a na górze witasz błękitne niebo i morze białych obłoków kłębiących się poniżej. Na Pico do Arriero znajduje się parking, sklepik z pamiątkami i kawą oraz kilka platform widokowych. Najbardziej charakterystycznym elementem jest wielka biała kopuła radarowa. Wygląda jak ogromna piłka golfowa i widać ją z daleka. Pico znaczy w sumie chyba szczyt. Tak, Pico to jest szczyt, a Arriero coś słyszałem właśnie, że to pasterze, pastwiska, czy szczyt pasterzy. Dosłownie tu jest spacer w chmurach. Niesamowite. Na krańcu wschodniej Madery wysuwa się w ocean wąski, surowy półwysep Świętego Wawrzyńca. To zupełnie inny krajobraz niż reszta wyspy. Zamiast bujnej zieleni zobaczysz tu pustynny, niemal marsjański pejzaż czerwono-brązowych skał kontrastujących z głębokim błękitem Atlantyku. Półwysep ma około 6 km długości i jest objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Nie ma tu dróg ani osiedli, tylko dzika natura, wiatr i ocean. Po drodze mija się liczne punkty widokowe. Na północ rozbijające się fale o klify, na południe spokojniejsze zatoczki i wybrzeże. Ścieżka jest otwarta, bez cienia. Słońce potrafi prażyć, a wiatr bywa bardzo silny, więc warto mieć nakrycie głowy i wodę. Im dalej, tym bardziej spektakularne widoki. Zobaczysz fantazyjne formacje skalne wyrastające z morza, różnokolorowe warstwy geologiczne skał, świadczące o wulkanicznej historii wyspy. Ten obszar otrzymuje znacznie mniej opadów niż reszta Madery, stąd skąpa roślinność. Półwysep nosi imię Świętego Wawrzyńca. Według legendy portugalscy żeglarze w 1419 roku, opływając ten skrawek lądu przy odkrywaniu Madery, nadali mu nazwę na cześć świętego, którego dzień akurat obchodzono. Teraz kierujemy się na zachodni kraniec Madery, do miejsca, gdzie ląd się kończy, a zaczyna się tylko ocean. To Ponta do Pargo. Na szczycie wysokiego klifu stoi tutaj latarnia morska, wskazująca od ponad 100 lat drogę statkom opływającym wyspę. To najbardziej wysunięty na zachód punkt Madery, owiany spokojem i przestrzenią. Droga do Ponta do Pargo prowadzi przez malownicze, coraz bardziej odludne tereny. Mijasz małe wioski, pola uprawne, gaje eukaliptusowe, by w końcu dotrzeć do końca drogi przy latarni. Najbardziej wysunięta część wyspy Madera na zachód, także widok stąd również imponujący. No mega jest to, jak się patrzy właśnie tam w dół. Te fale, które rozbijają się o skały, robi mega wrażenie. Na koniec coś dla poszukiwaczy przygód i tych, którzy chcą poznać prawdziwie dziką stronę Madery. Oprócz utartych szlaków, wyspa kryje mnóstwo niezwykłych zakątków, do których dotrzeć można tylko terenowym samochodem, dawno zapomnianą drogą lub mając zacięcie odkrywcy. Proponuję więc Ci wypad off-roadowy po Maderze,
który zabierze cię do najwyższego płaskowyżu Pol d'Acera, poprzez skręty wyboiste dróżki, aż do nadmorskich klifów i plantacji bananów na południu. Taki offroad po dzikiej Maderze pozwoli ci zobaczyć wyspę w przekroju, od najwyższych punktów, przez najdziksze lasy, po sam brzeg oceanu i uprawy. Doświadczysz nagłych zmian klimatu, rano chłód i wiatr na Pol d'Acera, godzinę później wilgoć laurów w głębokiej dolinie, a po południu żar słońca wśród bananowców nad oceanem. Zrozumiesz też, jak trudne było życie mieszkańców, zanim zbudowano autostrady. Drogi, którymi pojedziesz, kiedyś były jedynymi łącznikami między wioskami. Offroad to trochę podróż w czasie. A jakie są twoje ulubione miejsca na Maderze? Czy coś wyjątkowego szczególnie zapadło ci w pamięć? Napisz o tym w komentarzu. Chętnie poznam twoje rekomendacje. Jeśli podobał ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami z moich podróży. Dzięki wielkie za obejrzenie filmu i do zobaczenia w kolejnej podróży.